Macadamian Girl. W poprzednim odcinku ustaliliśmy, że nie chodzę po bułki do sklepu, ale kupuję worki do kartofli w pobliskim Samie. Bardzo to się wydaje dziwne, ja tak wyglądam na co dzień. Tak, chodzę po bułki do sklepu. Kiedy idę ulicą, ludzie wiwatują na moją cześć, a ja rozdaję autografy. Kiedyś 3 dresy szły ulicą i powiedziały: ty stary, Lady Gaga idzie. Dude, seriously. Też się zdarza. Inspiracją do moich codziennych stylizacji są choinkowe wyprzedaże w Vegas. No i masy X gotowy! Jestem tak alternatywna i ofowa, że sandały noszę zimą, a kozaki latem. A na koniec ujawniłam, że nie jestem zimną suczą, po prostu noszę aparat. Wyglądam trochę jak polska, uboższa wersja Brzyduli Betty. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania, które zadawaliście w komentarzach. Ponieważ było wiele ciekawych opinii, a bardzo mało pytań, postanowiłam nagrodzić Dagę 202, która zadała ich aż 10. Dzięki dziewczynom. Dobra, to zaczynamy. Tamarko, co Ci imponuje najbardziej u mężczyzn? Pytam o jedną cechę, rzecz, wygląd z charakteru. Co byś wybrała? Może zacznę od tego, jakich mężczyzn nie lubię. Takich, którzy mają takie ego, że jak jadą samochodem, to zajmują 2 miejsca. Masakra. Hej mała, ty taka piękna, ja taki samotny. Uszanowanko. Najfajniejsi to tacy, którzy mają poczucie humoru i pasję. Oczywiście, że wygląd się liczy, nie udawajmy, że nie. Ale najlepiej, jak jeden taki facet w sobie ma wszystkie te cechy. No i mam jedną życiową radę. Unikajcie muzyków i modeli. Są jak mityczne syreny. Wodzą na pokuszenie, a potem rozbijają o skały. No tak jest, a nie jest, tak? Pytanie numer 2. Jaka jest Twoja ulubiona scena filmowa? Pamiętacie tą scenę w To właśnie miłość, kiedy mały Sam siedzi z ojcem na ławce, jego tato strasznie się martwi, że chłopak jest zrozpaczony i ma depresję po śmierci matki, a tak naprawdę jest zakochany. Na co ojciec z ulgą wybucha śmiechem, ale ten mały brzdąc gasi go jednym spojrzeniem i mówi: co jest gorszego niż agonia bycia zakochanym? Jaki masz kolor tęczówek? To pytanie nasunęło mi się po obejrzeniu tego filmu. Wyglądasz na nim, jakby Twoje oczy były czarne. Moje oczy nie są czarne. Moje oczy są ciemnobrązowe i przez połowę swojego życia nienawidziłam siebie za ten kolor. Uważałam, że to jest najbardziej pospolity, najbardziej nudny kolor, jaki można sobie wyobrazić. Przez jakiś okres w liceum odwaliło mi nawet do tego stopnia, że zaczęłam nosić soczewki zmieniające kolor oczu na szary. Jak możecie sobie wyobrazić, po miesiącu ich noszenia doszłam do porozumienia z naturą i stwierdziłam, że jednak ten kolor nie jest taki zły. Także dziewczyny, eksperymenty są fajne, ale kochajcie siebie za to, jakie jesteście. Wymień proszę 3 ostatnie przeczytane książki. W zeszłym roku postanowiłam, że będę starała się czytać jedną książkę w jeden tydzień. Tak samo będą to 2 książki pod rząd związane z modą, żeby poszerzyć moją wiedzę, i jedna taka, która z modą zupełnie jest niezwiązana, żeby po prostu trochę mieć odskoczni. Ja przeczytałam 2 biografie, nawet mam tu je ze sobą. O, te książki. Biografia Prady, strasznie nudna, ale dużo wartościowych informacji, i biografia Diora, całkiem fajna i naprawdę polecam, zresztą niedługo recenzja będzie na blogu. Ostatnią, którą przeczytałam z gatunku tych niemodowych, była Gra Endera. Sięgnęłam po nią ze względu na film. Wprawdzie napisałam Wam na Facebooku, że trochę mnie rozczarowała, bo jest pisana przyciężko, za co dostałam bęcki. Słuchajcie, może książka była przełomowa, ale w 85, kiedy wychodziła. Teraz koncept wciąż jest genialny, ale jednak jest pisana trochę przyciężko. Daga numer 202 jest dzisiejszym mistrzem ceremonii, dlatego również to do niej należy ostatnie pytanie. Pytanie numer 5. Czym się zajmujesz na co dzień? Po prostu ciekawi mnie, czy stoisz za ladą w sklepie odzieżowym, czy masz na przykład własne biuro architektoniczne. Czym się zajmuje taka kolorowa osoba? Ta kolorowa osoba przerobiła wszelkie możliwe etapy pracy dorywczej i pracy etatowej. Byłam kelnerką, sprzedawałam w sklepie odzieżowym. Pracowałam jako stylistka opraw okularowych w Vision Express, co było chyba jedną z najfajniejszych prac, jakie miałam. W międzyczasie skończyłam architekturę, ale w trakcie zajęłam się modą i blogowaniem i okazało się, że jeżeli ja myślałam, że moją pasją jest architektura, to nie miałam pojęcia, co mnie uderzy, jak zajmę się modą. No i jestem. Blogowanie jest teraz moją pracą. To tyle na dziś. Dzięki Dago 202 stanęłaś na wysokości zadania, a Wy, kochani, pamiętajcie, żeby zadawać pytania w komentarzach poniżej. Ale może takie, na których odpowiedzi nie do końca znajdziecie na blogu. Dziękuję Wam za dużo miłości, którą otrzymałam, i co? Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym razem. Gufik, tu myśli, dobra. Byście chcieli mnie zapytać, co nie do końca...
Dobra, 3, 2, 1, kurde, miałam flow.